Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. To już 5. odcinek z naszej 5-odcinkowej serii, w której pokazuję Wam, jak krok po kroku budujemy nasz dom Mezzanine Smart. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy, ponieważ pokażę Wam w pełni gotowy i umeblowany dom. Zapraszam do oglądania. Nie ma co przedłużać, zapraszam do środka. Bezpośrednio przy wejściu do naszego domku, po lewej stronie, mamy miejsce, aby zostawić kurtki czy też buty. My zdecydowaliśmy się na otwartą szafkę na buty z taką fajną dodatkową opcją, bo to jest także półka, na której możecie usiąść, aby założyć lub też zdjąć buty. Jeśli chodzi o tą wnękę, w pierwszej wersji naszego projektu Mezzanine Smart jej nie było. Łazienka była większa, no ale nie mieliśmy tutaj tej opcji na wieszak i szafkę na buty. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby ulepszyć nasz projekt, zrobić poliftową wersję projektu Mezzanine. Pomniejszyliśmy łazienkę, dzięki czemu mamy tutaj miejsce na małą garderobę. A możecie też postawić tutaj zakrytą szafę, dzięki czemu zyskacie jeszcze więcej miejsca do przechowywania. Po drugiej stronie mamy szafkę, która stanowi dodatkowe miejsce do przechowywania butów oraz odkryte szafki, gdzie po wejściu do domku możecie zostawić klucze czy też inne szpargały. To co, pokażę Wam teraz łazienkę. Łazienka ma blisko 3 m² powierzchni, ale zobaczcie, zmieściło się tutaj wszystko, a nawet więcej. Jest miejsce na ubikację w systemie Gabarit, szafkę nad ubikację, w której możemy schować wiele różnych na przykład kosmetyków. W miejscu tej szafki może być też boiler na ciepłą wodę. Dalej mamy miejsce na kosz z brudnymi ubraniami, kabinę prysznicową, standardową 90, pralkę ładowaną od góry, okno, duże podświetlane lustro, umywalkę z szafką oraz mieści się tutaj nawet kuweta dla naszych 2 kotów. Półkę pod lustrem zrobiłam sama. Jak Wam się podoba kolorystyka łazienki? Teraz znajdujemy się w dolnej sypialni w naszym Mezzanine Smarcie. Aranżując to miejsce, my zdecydowaliśmy się na 2 pojedyncze łóżka, oczywiście z opcją ich złączenia. Każde z tych łóżek jest naprawdę komfortowe, bo mają one wymiar aż 90 na 200 cm i dodatkową super opcją w nich, szczególnie cenioną w kompaktowych domach, jest to, że mają one skrzynię, gdzie możemy schować nie tylko pościel, ale też wiele innych rzeczy. Cały nasz dom, jak zauważyliście, zawiera w sobie bardzo dużo takich leśnych, zwierzęcych motywów, z racji na to, że znajdujemy się tuż przy granicy z lasem. Ta wielka fototapeta dodatkowo została przez nas obłożona drewnianymi listewkami, dzięki czemu sprawia wrażenie ogromnego obrazu. Ściany okaziliśmy także rycinami z podobiznami wielu gatunków ptaków i zwierząt, które można spotkać w okolicznych lasach. Zdecydowanie na uwagę zasługuje ta ogromna szafa, niemalże do sufitu. Jedną część tej szafy zagospodarowaliśmy typowo pod ubrania na garderobę, a druga część jest typowo techniczna, gdzie znajdują się rzeczy do sprzątania oraz różne środki chemiczne i akcesoria do sprzątania. Jest też opcja, że w tym miejscu robimy ogromną szafę w zabudowie, a naprzeciwko stawiamy duże podwójne łóżko. Także w zależności od potrzeb można to miejsce zagospodarować na różne sposoby. Mamy też wersję tego projektu, że tej sypialni może wcale nie być. Wówczas w tym miejscu robimy aneks kuchenny, a na parterze tworzy nam się jedna wielka przestrzeń. Czas na salon z aneksem kuchennym, czyli tak naprawdę serce naszego domu. Sam aneks kuchenny zawiera bardzo dużo miejsca do przechowywania,
Zamontowaliśmy też tutaj wszystkie niezbędne sprzęty AGD, takie jak piekarnik, płyta indukcyjna, okap. Mamy też zmywarkę w zabudowie oraz lodówkę razem z zamrażarką także w zabudowie. Dalej mamy okrągły stół, 4-osobowy, jednak ma on super opcję, ponieważ jest rozkładany i wtedy, kiedy gościmy większą ilość osób, bez problemu możemy się tutaj pomieścić. Duża kanapa, bardzo wygodna. Jest też dodatkowym miejscem dla naszych gości do spania, a ponadto, siedząc tutaj z tej kanapy, możemy oglądać telewizor, który jest zawieszony naprzeciwko na ścianie. A nad telewizorem mamy zamontowaną jednostkę klimatyzacji, która zimą nas grzeje, a latem chłodzi. Centralnym elementem oświetlenia naszego salonu jest ta lampa. Bardzo długo szukaliśmy czegoś w lokalnych sieciówkach, co spełni nasze oczekiwania. Niestety nie znaleźliśmy, albo istety, ponieważ postanowiliśmy wykonać ją na zamówienie. I przy pomocy znajomego stolarza została ona wykonana. I taka ciekawostka, że ta belka, która stanowi centralny element tej lampy, pochodzi z rozbiórki starej poniemieckiej karczmy spod Wałbrzycha. A teraz gwóźdź naszego programu. Pewnie wszyscy na to czekaliście. Zapraszam na antresolę. Cześć! Witajcie na antresoli, czyli w kulminacyjnym punkcie naszego dzisiejszego odcinka. Antresola, na której się teraz znajdujemy, ma blisko 20 m2 i znajdziecie na niej wielkie, dwuosobowe, 2-metrowe łóżko. Także każdy na pewno bardzo dobrze się tutaj wyśpi. Ja uwielbiam tutaj spać. Otwieramy, uchylamy sobie okienka, słyszymy las, słyszymy ptaki, jest naprawdę super. W najwyższym punkcie tutaj na antresoli do sufitu jest 2,80 m, więc nie ma szans po prostu czuć się tutaj klaustrofobicznie. Tutaj naprawdę właśnie czuć przestrzeń w tym naszym domku. Ja najbardziej lubię właśnie ten klimat leśny, który tutaj jest, czyli ta wiewióreczka, która po sąsiedzku tutaj w lesie mieszka, oraz ten łoś, który jest lampką taką nocną, która nam oświetla tutaj wejście, no ale świetny klimat jest właśnie tego łosia. Na ścianach zrobiliśmy sobie deskę, bo tak jak mówię, utrzymujemy tutaj wszystko w klimacie leśnym. Idąc dalej, co jeszcze mamy tutaj na naszej antresoli? Znajdziecie tutaj ręcznie robioną półkę przez Natalię, na której jest wiele ciekawych książek i różnych pozycji. Ja szczególnie polecam Wam tą Cabin Porn, gdzie możecie znaleźć dużo bardzo fajnych inspiracji właśnie tego, jak są wykończone kompaktowe domy. Także polecam szczególnie tą pozycję, ale macie też i inne, takie jak książki o przetrwaniu, czy kryminalne, jeżeli ktoś się lubi bać. Z drugiej strony antresoli mamy taką szafkę, tudzież szafki, w których trzymamy nasze ubrania. A w tej części mamy home office, z którego często pracuję i powiem Wam taką ciekawostkę. Odpisanie na maila z biura zajmuje mi około minutę. Odpisanie na maila stąd około 3 minut. No bo ten widok naprawdę potrafi rozproszyć. I jesteśmy teraz na tarasie. Taras jest bardzo ważnym elementem każdego domu, nie tylko letniskowego, ale również budynków mieszkalnych. Nasz taras ma 35 m2 powierzchni, więc jest naprawdę potężnych rozmiarów. Podzieliliśmy go na dwie strefy. Pierwsza strefa to taka część, można powiedzieć, dzienna, jadalna. Ten stół jest na 6 osób, ale może się też rozłożyć i wtedy spokojnie 8 osób może przy tym jednym stole spokojnie siedzieć. W tej części jadalnej mamy też grilla. W drugiej części tarasu nazwaliśmy ją tą część strefą taką spa. Mamy leżaczki, gdzie możemy sobie poleżeć i po prostu smażyć się na słońcu, bo słońce tutaj operuje cały dzień na tym tarasie, więc możemy się tutaj opalać.
No i coś, co ja uwielbiam, zwłaszcza wieczorami wskoczyć, to jest ta balia. Genialny wynalazek, polecam każdemu. Nasza balia jest opalana piecem na drewno i jak nagrzejemy w tej bali wieczorem, to uwierzcie mi, następnego dnia ta woda też jest bardzo gorąca. Oprócz tego na naszej działce znajduje się miejsce na palenisko, gdzie możemy sobie palić po prostu ognisko, czy też nawet zrobić sobie tam kiełbaski. Cała nasza działka wyposażona jest w system nawodnienia, więc automatycznie tutaj ten teren się po prostu sam podlewa, dzięki czemu możecie wierzyć lub nie, ale 2 tygodnie temu jeszcze tej trawy takiej zielonej tutaj nie było. Naokoło działki mamy zamontowane oświetlenie, które działa również automatycznie. To oświetlenie włącza się, jak mamy zmierzch i gaśnie, jak mamy poranek. Na naszej działce również znajduje się bujanka, czyli taka ławeczka, na której można się pobujać. Bardzo fajna rzecz. Ona jest umiejscowiona między 2 sosnami, więc jest bardzo fajnie zacieniona. Jeżeli ktoś ma dosyć słońca, no to sobie tutaj z naszych przyjaciół, czy my sobie siadamy i po prostu możemy sobie wypocząć. Na naszej działce zrobiliśmy również taką konstrukcję pod hamak. I tutaj przetestowane jest to, że spokojnie 2 osoby mogą się na tym hamaczku pobujać. A w rogu naszej działki jest coś, z czego dumna jest bardzo Natalia, a mianowicie jest to jej taki mini ogród, w którym hodujemy tutaj warzywa, zioła, pomidory, cebulę, rzodkiew. No generalnie nie chodzi tutaj w tym o to, żebyśmy byli całkowicie samowystarczalni, natomiast chodzi o to, że kiedy tutaj przyjeżdżamy, czy kiedy Wy będziecie tutaj przyjeżdżać, ponieważ dom będzie dla Was udostępniany, to żebyście mogli sobie po prostu skorzystać z ekologicznych produktów. Idąc dalej, na naszej działce zrobiliśmy też takie miejsce, żeby można było wysuszyć pranie. I tutaj sobie możemy to pranie rozwiesić, a każdy, kto suszył pranie na świeżym powietrzu, wie, że ono zupełnie inaczej potem pachnie, aniżeli takie suszone w domu. Często przyjeżdżający na naszą działkę pytają się, co to jest. A mianowicie zrobiliśmy sobie takie obudowy na jednostkę zewnętrzną klimatyzacji oraz zrobiliśmy sobie taki schowek po prostu na drewno, na szufelkę, łopatkę do zgarniania popiołu. Dzięki czemu mamy zachowany porządek na działce i estetycznie po prostu nie widać tych sprzętów, których nie chcielibyśmy na co dzień, żeby były widoczne. Mamy nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, wtedy tego typu materiały Was nie ominą. Zachęcam Was również do tego, żebyście weszli na naszą stronę internetową www.housemart.pl, zakładka projekty. Tutaj wyświetla Wam się jej adres, ponieważ na stronie znajdziecie mezanin Smarta w wersji 35, 50 i 70 m2 w pełni wycenionego w formie bardzo wygodnego konfiguratora. Przyjmujemy już rezerwację na kolejny rok. Także jeżeli jesteście zainteresowani budową i spełnieniem Waszego po prostu marzenia, napiszcie do nas. Odpowiadamy na każde zapytanie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.